Dziennikarze raczej nie należą do ludzi nieśmiałych. Wręcz przeciwnie. Raczej trudno jest im zamknąć usta. Ale są takie momenty, że nawet dziennikarze nie wiedzą, co powiedzieć. Tak jak stało się to w gabinecie owalnym Białego Domu podczas spotkania Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełańskim. W tym odcinku poznasz relację człowieka, który był wtedy w gabinecie owalnym. Dowiesz się też, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami u Donalda Trumpa. Wyjaśniamy. Na podcast Świat zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. To było najdziwniejsze spotkanie polityków w Białym Domu od wielu lat. Rozmowa prezydentów Stanów Zjednoczonych i Ukrainy w ciągu kilku minut z dyplomatycznego protokołu przeszła w bezpardonową kłótnię. Po tym spotkaniu opadły maski i nikt już chyba nie ma wątpliwości, że Trumpowi bliżej jest do Putina niż do Zełańskiego. Posłuchaj tego odcinka do końca, a dowiesz się, dlaczego Trump ufa prezydentowi Rosji, a nie prezydentowi Ukrainy i dlaczego tak bardzo zależy mu na zakończeniu wojny na Ukrainie bez względu na konsekwencje. Jest niedziela, 2 marca 2025 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam na podcast Świat. Gambling with World War III. You're gambling with World War III. Nie jest prawdą, że wszystko, co wydarzyło się w Białym Domu 28 lutego, było całkowitym zaskoczeniem. Donald Trump, odkąd wrócił na fotel prezydenta, wprost mówił, że chce jak najszybciej zakończyć wojnę na Ukrainie i otwarcie puszczał oko do Władimira Putina. O prezydencie Ukrainy mówił, że jest to dyktator, że to Ukraina w 2022 roku rozpoczęła wojnę, co jest nieprawdą, i że Wołodymyr Zełański nie ma wyjścia i musi przyjąć warunki USA, co w sumie powoli staje się prawdą. Ale mimo wszystko nawet weterani Białego Domu byli zaskoczeni, jak bardzo spotkanie Trumpa z Zełańskim wyrwało się spod kontroli. Wszystko szło dobrze dotąd, dopóki w tłumie obecnych w gabinecie owalnym dziennikarzy pytania nie zadał Marek Wałkuski, korespondent Polskiego Radia w Białym Domu. When I was a kid, I looked at the United States not only as a most powerful country, richest country in the world. Marek, nasz radiowy kolega, mówił, że kiedy był dzieckiem, Ameryka kojarzyła mu się z krajem wspaniałej muzyki, wspaniałych aut, ale i krajem wartości. Zapytał Trumpa, co powie tym, którzy teraz martwią się, że USA zbytnio zbliżają się do Putina. Trump zaczął odpowiadać, ale w pewnym momencie we wszystko wtrącił się wiceprezydent J.D. Vance. The path to peace and the path to prosperity is maybe engaging in diplomacy. Który zaczął mówić o tym, że z Putinem trzeba dogadać się na drodze dyplomacji. Wtedy ukraiński prezydent nie wytrzymał, przerwał Vance'owi i zaczął wyliczać, ile razy Putin złamał podpisane przez siebie umowy. Wtedy z kolei przerwał mu Vance i zaatakował Zełańskiego, że ten jest bezczelny i niewdzięczny. A potem już Trump i Vance pokazywali ukraińskiemu prezydentowi, gdzie ich zdaniem jest jego miejsce. Marek Wałkuski razem z innymi dziennikarzami obserwował wszystko z odległości kilku metrów. Ja nie przypisuję sobie pełnej zasługi wywołania tego zamieszania i tej awantury. Moje pytanie oczywiście się do tego przyczyniło, bo spowodowało, że J.D. Vance po odpowiedzi Trumpa uznał, że musi się odnieść do tego, o co pytałem, ponieważ uznał to za ważne pytanie dotyczące idei, czym jest Ameryka i tak dalej. Więc włączył się do tej rozmowy, do której wcześniej włączał się bardzo rzadko. Ale to nie był jedyny powód tego, co się wydarzyło. To już się zbierało wcześniej. Takich zgrzytów w czasie tego spotkania było więcej. J.D. Vance nie lubi Zełańskiego. Wielokrotnie jeszcze w przeszłości deklarował, że jest przeciwny dalszej pomocy Ukrainie, że Biden, który przekazywał pomoc militarną dla Ukrainy, de facto wyrzucał pieniądze w błoto. I o ile Trump był bardziej przyjazny, czy bardziej otwarty na argumenty Zełańskiego, albo niektóre po prostu ignorował, o tyle J.D. Vance był dużo bardziej zdecydowany i dużo bardziej agresywny, a Zełański bronił swego. Myślę, że przyjechał już z takim nastawieniem, że administracja Trumpa jest nieprzychylna Ukrainie, że próbuje równać agresora z ofiarą, jaką jest Ukraina, stawiać znak równości, o czym już wcześniej w Białym Domu mówili prezydent Macron i premier Starmer. I myślę, że to wszystko doprowadziło
do wybuchu, który potem obserwowaliśmy, a w momencie, kiedy J.D. Vance się włączył do tej rozmowy i zaczął pouczać Zełenskiego, Trump nie chciał pozwolić Zełenskiemu dominować tego spotkania, w związku z tym przelicytował go, no i doszło do tego, co zobaczyliśmy. Ale Donaldowi Trumpowi też zależało chyba na tym, żeby to spotkanie przebiegło w dobrej atmosferze, bo zależy mu na tym, żeby tę wojnę zakończyć szybko. Trump patrzy na wiele spraw w kategoriach handlowych, aczkolwiek ja nie wiem, czy to się da wytłumaczyć. To jest zagadka, która na razie jest nierozwiązana. Skąd taka przychylność Trumpa do Putina i do Rosji i skąd taki pośpiech, dlaczego on tak szybko chce ten problem rozwiązać. On oczywiście w czasie kampanii wyborczej obiecał, że zakończy wojnę w 24 godziny, no ale w tej chwili zakończenie wojny w takim pośpiechu to by oznaczało de facto podział Ukrainy, dlatego że gdyby jutro czy pojutrze wprowadzono zawieszenie broni, to 20% Ukrainy zostałoby w rękach Rosji. Potem negocjacje pokojowe mogłyby się przedłużać i sytuacja by się utrwaliła. No ale Trump najwyraźniej bardzo zmierza do tego, żeby te kwestie uregulować, żeby tę wojnę zakończyć. No i wcale nie staje tak mocno, a w ogóle praktycznie nie staje po stronie Ukrainy, bo ja zadałem mu w gabinecie owalnym pytanie, czy w czasie tych negocjacji będzie stał po stronie Ukrainy, czy po środku, między Rosją a Ukrainą. I on powiedział, że po środku, między Rosją a Ukrainą, co jest dramatycznym zwrotem, jeśli chodzi o politykę amerykańską, bo administracja Bidena jednoznacznie stała po stronie Ukrainy. Wspomniałeś o tym, że J.D. Vance nie lubi Wołodymyra Zełenskiego, ale chyba Donald Trump również niespecjalnie darzy go sympatią. Czy to jest trochę tak, że jedną z przyczyn są wydarzenia z 2019 roku, czyli przypomnijmy sprawa Huntera Bidena i to, że Zełenski odmówił wtedy Donaldowi Trumpowi pomocy politycznej, tak to nazwijmy. Jakbyś mógł też wytłumaczyć, przypomnieć, o co tam dokładnie chodziło? Myślę, że stosunek Trumpa do Zełenskiego jest złożony, bo z jednej strony rzeczywiście jest tak, że Ukraina wtedy, kiedy Trump domagał się haków na Huntera Bidena po to, żeby obciążyć jego ojca w czasie kampanii wyborczej, czyli późniejszego prezydenta Joe Bidena, doszło do bardzo ostrego sporu. Trump odmówił Ukrainie pomocy militarnej, de facto szantażował Zełenskiego, co skończyło się impeachmentem, procesem impeachmentu Donalda Trumpa, więc tu rzeczywiście on to pamięta, natomiast pamięta z drugiej strony też, że tak wyrażę się kolokwialnie, Zełenski go nie wsypał przed amerykańską opinią publiczną, bo kiedy później spotkali się w Nowym Jorku, już kiedy ten skandal wybuchł, no to Zełenski mówił, że nie odczuwał żadnej presji ze strony Donalda Trumpa. No i to Trump mu również pamięta, że de facto przed opinią publiczną czy przed krytycyzmem go trochę ochronił. Natomiast to, co na pewno można powiedzieć, to że Trump dąży do zakończenia wojny. On obwinia, i to publicznie mówi, nie tylko Joe Bidena, nie tylko NATO, bo to powtarzał, ale także Zełenskiego. On kilkakrotnie powiedział, że Zełenski powinien był pójść na ustępstwa wobec Rosji jeszcze przed tą wojną, że gdyby on był prezydentem, to do takiego porozumienia z niewielkimi stratami terytorialnymi dla Ukrainy by się skończyło. Trump zresztą już wcześniej mówił, że Krym powinien być rosyjski. I Trump uważa, że Zełenski nie chciał iść na ustępstwa, nie chciał iść na porozumienie z Putinem. Nawet użył takiego określenia, że postanowił chojrakować, no i że także przyczynił się i jest odpowiedzialny za wybuch wojny na Ukrainie. A ostatnio denerwuje go to, i też mówi o tym publicznie, że Zełenski nie chce zawieszenia broni, pilnego, szybkiego zawieszenia broni, co jest zrozumiałe, no bo Ukraina nie dostałaby przynajmniej na tym etapie zawieszenia broni żadnych specjalnych gwarancji bezpieczeństwa. Marku, a jak w ogóle Trump traktuje samą Ukrainę, ale też politykę międzynarodową? Bo wiele osób mówi, Trump to zresztą chyba też sam pokazuje, że to jest zupełnie inny, nazwijmy to, model dyplomacji. No, słowo biznes albo słowo deal jest przez niego powtarzane po 30 razy w każdym zdaniu. Rzeczywiście tak Trump patrzy na wiele kwestii dotyczących polityki międzynarodowej.
nie tylko interesy bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, ale interesy ekonomiczne są tutaj bardzo istotne dla Trumpa. On przez pryzmat na przykład polityki handlowej patrzy na relacje z innymi krajami. W związku z tym na przykład bardzo nie lubi Unii Europejskiej, bo uważa, że Unia Europejska wykorzystuje Stany Zjednoczone, bo nie wpuszcza amerykańskich produktów, a eksportuje do Ameryki swoje produkty. Jeśli chodzi o Ukrainę, no to Trump mówi publicznie i domaga się, żeby Ukraina zapłaciła Stanom Zjednoczonym de facto odszkodowania. Odszkodowania za pieniądze, za fundusze, które Joe Biden przekazał Ukrainie. On powtarza Amerykanom, swoim zwolennikom, że Joe Biden był głupi, a on jest biznesmenem, jest twardym politykiem i on te pieniądze, które Biden wydał na pomoc Ukrainie, jeszcze z nawiązką, bo mówi o 500 miliardach dolarów, odzyska. Z tym, że to porozumienie, które miał podpisać w gabinecie, w Białym Domu z Zełenськim, a właściwie ministrowie finansów obu krajów mieli podpisać, ono nie zawierało tych 500 miliardów dolarów. Tam nie było żadnych pewnych gwarancji finansowych dla Stanów Zjednoczonych, więc z tych żądań Trump zrezygnował. Myślę, że właśnie dlatego, że dla niego jednak głównym celem jest osiągnięcie zawieszenia broni. Zresztą sprawa tych minerałów to była tylko ramowa umowa. Nawet nie wiadomo, czy jest z punktu widzenia ekonomicznego opłacalne wydobywanie tych minerałów ziem rzadkich. W związku z tym to jest taka mglista obietnica, nie do końca doprecyzowana umowa, ale to, co powoduje i dlatego też Ukraina się zdecydowała ją podpisać, mimo tego, że nie zawiera gwarancji bezpieczeństwa, bo było tam mało konkretów. Natomiast to, co rzeczywiście miało się to wydarzyć, to, co rzeczywiście Trump chciał osiągnąć, to przycisnąć Zełenskiego do ściany i wymusić na nim, tak przynajmniej wielu obserwatorów twierdzi, jak najszybsze zawieszenie broni. Marek Wałkuski, korespondent Polskiego Radia w Białym Domu, opowiadał o tym, jak działa obecna administracja Donalda Trumpa. A już za chwilę opowiemy Ci, co siedzi w głowie samego Trumpa. Dowiesz się, dlaczego prezydent Stanów Zjednoczonych lubi Putina, a nie lubi Zełenskiego. Przypominam, że pod tym odcinkiem możesz zostawić swój komentarz oraz lajka. Napisz, kto miał rację w sporze między Trumpem a Zełenskim i jak powinna zostać zakończona wojna na Ukrainie. I koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Podcast Świat możesz znaleźć na platformie podcastowej Polskiego Radia, a także na YouTube i na Spotify. A za chwilę dalszy ciąg podcastu. Marku, w czasie pierwszej kadencji Donalda Trumpa, mimo że Donald Trump był biznesmenem, był człowiekiem, no mimo wszystko z innego świata, oczywiście mówił wiele razy, że odnosił się do polityki, ale jednak to był człowiek z innego świata, ale wokół niego no było nie było sporo ekspertów, którzy mieli oczywiście różne poglądy polityczne, no ale ludzi w tym środowisku takim geopolitycznym, nazwijmy to, H. McMaster, jeśli chodzi o wojsko, John Bolton, no to są ludzie, którzy spędzili lata i się znali na pewnych obszarach. Jak jest teraz? Czy Trump ma wokół siebie ludzi, doradców, którzy rozumieją Rosję? To są ludzie, którzy z polityką zagraniczną mają sporo wspólnego, bo jego sekretarzem stanu, czyli ministrem spraw zagranicznych jest Marco Rubio, który kwestiami polityki zagranicznej zajmował się jeszcze kiedy był senatorem. Mike Waltz był kongresmenem, który również był zaangażowany w kwestie polityki międzynarodowej. Generał Keith Kellogg, który jest przedstawicielem Trumpa, wysłannikiem do spraw Ukrainy, to też jest bardzo doświadczony, nie tylko wojskowy, ale także strateg. Natomiast co cechuje tych ludzi, w odróżnieniu od takich ludzi jak Bolton czy generał Kelly jeszcze w jego pierwszej administracji? Oni są oddani Donaldowi Trumpowi. To znaczy, ja to obserwuję. Keith Kellogg był bardzo antyrosyjski, bardzo twardy wobec Rosji, no ale teraz się zmienił. To znaczy, on nadal uważa, że Rosja jest zagrożeniem, ale ponieważ Trump chce pokoju, no to on też za cel postawił sobie osiągnięcie pokoju i do tego celu dąży. Podobnie inni ludzie wokół niego, to nie są kompletni amatorzy, to nie są, tak jak w niektórych innych obszarach, tak jak na przykład sekretarz skarbu czy minister rolnictwa,
tam są ludzie, biznesmeni, którzy z zarządzaniem niewiele mają wspólnego. Natomiast jeśli chodzi o kwestie polityki bezpieczeństwa narodowego, zagraniczną, tam są profesjonaliści, ale tak jak mówiłem, cechuje ich lojalność wobec Donalda Trumpa. W związku z tym w momencie, kiedy Donald Trump mówi, chce zawieszenia broni, no to oni mają to realizować i realizują. Jeżeli Trump mówi, chce przycisnąć Zełenskiego do muru, czy chce przycisnąć Kanadę i zaostrzyć stosunki ekonomiczne, w tym i polityczne z Kanadą, to oni to wykonują. I tym różni się ta obecna administracja i to obecne otoczenie Donalda Trumpa od Trumpa w pierwszej kadencji. To teraz chyba najważniejsze pytanie. Skąd ta miłość, ten afekt do Putina u Trumpa? Są różne teorie. Pierwsza mówi o tym, że on ceni przywódców autorytarnych, dyktatorów. Sam nawet mówił sobie, że na jeden dzień zostanie dyktatorem, że to, co dla tradycyjnego polityka jest nie do przyjęcia, dla Trumpa jest do przyjęcia. Zresztą on sam nawet sobie żartuje, że może zostać królem, pokazuje siebie w memach z koroną na głowie, chce skoncentrować władzę we własnych rękach. Stąd sporo obaw o to, że prowadzi Stany Zjednoczone do autorytaryzmu. No i ta teoria mówi o tym, że ponieważ sam jest taki, to ceni silnych, autorytarnych przywódców, takich jak Xi Jinping czy Władimir Putin. Inna teoria mówi o tym, że Putin po prostu rozgrywa Trumpa, że umie rozgrywać Trumpa, że ponieważ sam jest nieprzywiązany do wartości, to powie Trumpowi rzeczy, które Trump chce usłyszeć i to zdecydowanie robi, także w czasie tych rozmów telefonicznych, bo Trump czasami relacjonował te rozmowy, mówiąc na przykład o tym, że rozmawiał z Putinem o tym, że trzeba zdrowy rozsądek stosować do decyzji i działań. To jest hasło Donalda Trumpa. On właśnie takie zdroworozsądkowe podejście promuje, więc Putin umie go rozgrywać. Są teorie mówiące o tym, że Trump może mieć powiązania z rosyjskimi służbami wywiadowczymi. Nigdy to nie zostało udowodnione. Są powiązania biznesowe z przeszłości Trumpa z rosyjskimi oligarchami. Zresztą ostatnio sam powiedział, że zna paru rosyjskich oligarchów, którzy są bardzo miłymi ludźmi. Nie ma do końca odpowiedzi na pytanie, pełnej odpowiedzi na pytanie, skąd taki stosunek Donalda Trumpa do Władimira Putina, którego od początku inwazji na Ukrainę ani razu nie skrytykował. Także to, co zobaczyliśmy na przykład w gabinecie owalnym, no to był kolejny przykład tego, że potrafi strofować Zełenskiego, potrafi pokłócić się z Ukrainą, potrafi wgnieść w ziemię przywódcę innego kraju, bo tak to trochę wyglądało w tym gabinecie owalnym, ale przed krytyką Putina zawsze się powstrzyma. Marek Wałkuski, korespondent Polskiego Radia w Białym Domu, był gościem tego odcinka podcastu Świat. A nowe odcinki możesz znaleźć w każdy czwartek i w każdą niedzielę na platformie podcastowej Polskiego Radia, a także na YouTube i na Spotify. Jesteśmy też na Instagramie, na Threads czy na Facebooku. Wszędzie tam znajdziesz nas, wpisując w wyszukiwarkę Podcast Świat. Pod tym odcinkiem koniecznie zostaw swój komentarz oraz lajka. I koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Teraz to wszystko. Ja nazywam się Wojciech Cegielski. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.